Witam. Dzisiaj chciałam pokazać, jak zrobiłam sweter wzorem Enterlac na szydełku tunezyjskim. Wzór, który wykorzystałam tutaj do stworzenia rąbów, pokazałam bliżej, jak się robi w filmie numer 2. Kartę udostępniam u góry. Również tym samym wzorem zrobiłam już czapkę, wykorzystując tylko większe rąby. Tutaj rąby na korpus mają wielkość 8 oczek na 8 rzędów. Rękawy natomiast, by uzyskać rozszerzenie, zaczynają się od rąbów 6-oczkowych, przechodząc przez 7, aż dochodzę do 8 oczek, by wyrównać wzór z korpusem. W tym filmie pokazuję, jak zacząć pierwszy rząd rąbami Enterlac, a tak naprawdę trójkątami, później bezszwowe połączenie swetra z rękawem, jak również zakończenie dekoltu w literkę V, a karku połowami rąbów, czyli znowu trójkątami. Materiały: włóczka akrylowa Horizon Sky numer 5, zakupiona na stronie Hobby. Wykorzystałam tutaj 2 motki po 200 g, czyli w sumie 400, i dodałam 150 g akrylu w 2 odcieniach szarości, by górę swetra stonować trochę kolorami. Oraz szydełko tunezyjskie numer 4,5 mm. Zaczynamy. Nabieram dosyć luźno 154 oczka na 14 rąbów. Będę przerabiać na łańcuszku, najpierw pierwsze oczko, a później wpływając się w trzecie oczko. I w taki sposób będę przeskakiwać. Później w czwarte oczko i w szóste oczko. Łączę oczkiem ścisłym i wbijam się na oczko łańcuszka. Przerabiam raz, 2. Oczko brzegowe w poprzek. Omijam jedno oczko, wbijam się w drugie łańcuszka. Raz, 2, 3 na powrocie. Oczko brzegowe w poprzek, wbijam się z łupków. Raz, 2 i teraz w następne oczko łańcuszka. 3. Raz, 2, 3, 4 na powrocie. Oczko brzegowe. Raz, 2, 3. Omijam oczko i czwarte w łańcuszek. I 5 na powrocie. Raz, 2, 3, 4, 5. Oczko brzegowe. Raz, 2, 3, 4 i w oczko łańcuszka następne 5. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Oczko brzegowe. Raz, 2, 3, 4, 5. Jedno omijam i szóste w oczko łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Tworzy mi się trójkąt. Tu mi nie ściska się, jest dosyć luźno. Oczko brzegowe. Raz, poprzek, 2, 3, 4, 5, 6 i w następne oczko łańcuszka. 7. I
kiedy mam 8 na powrocie, to jest ostatni raz, kiedy robię przy tym trójkącie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz będę przechodzić do następnego trójkącika, więc robię oczko brzegowe i ścisłymi. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Mam 7 oczek ścisłych, plus dodatkowo, tu już teraz powinna być przerwa, 8 wbijam się w łańcuszek i przerabiam. Raz i 2. To już początek mojego następnego trójkąta. Oczko brzegowe, raz, tu następne 2, raz, 2, 3, brzegowe, 2, tu robię przerwę, 3, raz, 2, 3, 4 na powrocie. Oczko brzegowe, raz, 2, 3, tu nie robię przerwy, 4 i 5 na powrocie. Raz, 2, 3, 4, 5. Oczko brzegowe, raz, 2, 3, 4, tu robię przerwę, 5, raz, 2, 3, 4, 5, 6, oczko brzegowe, raz, 2, 3, 4, 5, tu bez przerwy 6 i 7 na powrocie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I ostatni mój rząd do trójkącika. Raz, oczko brzegowe, raz, 2, 3, 4, 5, 6, tu miałam przerwę, więc tu robię 7, następne oczko łańcuszka i 8 na powrocie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz oczka ścisłe w dół i zaczynam następny trójkąt. Tutaj, zaczynając każdy rząd, przed nabraniem robię oczko brzegowe, przerabiając łańcuszkiem. W miarę postępu zaniechałam w niektórych miejscach przerabiania łańcuszkiem oczka brzegowego, gdyż okazało się to zbędne do mojego wzoru. Zostawiam to do indywidualnego wyboru. Mam ostatni trójkącik i zaczynam rząd drugi, przerabiany teraz w drugą stronę. Będę teraz robiła rąb pomiędzy pierwszym a ostatnim trójkątem. Normalnie zakończyłabym połową rąbu i robiła na prawo, a tu będę wrabiać cały rąb. Dzięki temu nie będę musiała zszywać mojego swetra. Zbieram teraz na pierwszym trójkącie dodatkowo 7 oczek. Z tym, że chcę, żeby to ładniej wyglądało, więc wkuwam się tylko w nitkę tylnią. Raz, 2, 3, 4, 5, 6,
I ostatnie 7. I na powrocie przerabiam 8 oczek z tym pierwszym, które nie liczyłam. 5, 6, 7, 8. Teraz przytrzymuję sobie to ostatnie oczko, wyciągam drut i nawlekam. Też biorę w tylnią nitkę i ponownie nabieram 7 oczek. Mam brzegowe, łańcuszek i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i przerabiam na powrocie 8 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponownie przytrzymuję, wyciągam. W tylnią nitkę się wbijam. Następnego oczka przewlekam oczko brzegowe i nabieram teraz jeszcze 7 oczek. Począwszy nie od tego oczka, które tutaj mam osadzone, tylko następnego. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 ostatnie. Przebijam przez 2 nitki, wtedy mi to tak ładnie rand wygląda. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na powrocie. Ponownie przytrzymuję, wbijam się w dolną nitkę i przeciągam i robię cały w ten sposób aż do szczytu kwadracik. Mam przerobione 7 rzędów. Na szczycie przeciągnęłam, połączyłam ostatni, odwracam i w tej chwili od tamtej strony przewlekam i robię ścisłe oczka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 na samym dole. Odwracam. Jestem na prawej stronie i teraz nabieram na tym trójkącie dodatkowo jeszcze 7 oczek. Z tym, że tutaj, chcąc zachować też ładną linię brzegową, nabieram tylko zewnętrzną nitkę, która mi się utworzyła z łańcuszka oczek ścisłych. Na przykładzie takiej mniejszej próbki chciałam pokazać, że jeżeli nie mam cieniowanej włóczki, mogę użyć na przykład 2 kolorów i robić naprzemiennie rzędy. Tutaj też może trochę będzie lepiej widać, o czym mówię, jeżeli na przykład wspominam o warkoczu, który się tworzy z oczek ścisłych, kiedy schodzę w dół. Tu widać lepiej, bo się odróżnia od koloru szarego, ciemnego. W tym momencie zrobiłam oczko brzegowe i nabieram oczka w tylnią nitkę. Jeżeli liczę sobie te jako pierwsze, to nabieram w sumie 8. Jeżeli liczę brzegowe plus 7 wtedy. Tu mam 3 nitki. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i przerabiam w dół. 8 na powrocie. W tym pierwszym rzędzie
Nie zwracam jeszcze uwagi tu na krawędź. Dopiero przerabiając następny, przytrzymuję i wbijam się w zewnętrzną nitkę, żeby przeciągnąć tą ścisłym. Tu też lepiej widać, w którą nitkę się wbijam. Tą traktuję jako przerobioną pierwszą do tej i wkuwam się w następną. W sumie nabieram 8 oczek. Mam 2, 3, 4, 5, 6, 7 i w ostatnim to, co mówiłam, że wbijam się w 2 nitki, a trzecia zostaje mi od dołu. W ten sposób tu mi się utworzy też ładny łańcuszek. I na powrocie przerabiam 8 oczek, ponownie w następnym oczku, wbijając się w tylnią. Tu w tej chwili nie przerabiam też oczka brzegowego. To, co przeciągnę jako ścisłe, w zupełności wystarcza. Czyli jeżeli teraz idę w prawą stronę, to prawą stroną nowego rąbu łączę się z poprzednim rąbem. I wspinając się w górę tego rąbu, nie potrzebuję pierwszego oczka brzegowego przerabiać. Drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme i 8 i przerabiam 8 na powrocie. Jestem po 7 rzędach. Liczę to jako jeden rząd. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i to jest mój rząd 7. Na końcu przewlekam na szczycie, zamocowując i robię tak jak poprzednio, odwracam. W czym rzecz? Mówię, że to są kwadraty 8 na 8 ze względu na to, że na powrocie przerabiam 8 oczek. Ale tak naprawdę mam 7 rzędów, 7 razy przerabiam oczko ścisłe. Także sugestia, jak to nazywać, to jest tylko umowna. Odwracam, mam jedno, ale go nie liczę i przerabiam teraz 7 oczek ścisłych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, z tym, że 7 jest w zagłębieniu. Jeżeli przerobię tylko normalnie przez jedną nitkę w otwór, to później ten otwór jest widoczny, więc ja przerabiam dodatkowo jeszcze w jedną nitkę niżej i przewlekam. Mam 7. Jeżeli robię to luźniej, łatwiej później mi się wbija w ten łańcuszek. I tu na dole przerabiam raz oczkiem łańcuszka, czyli mam 8 przerobione, ze względu na to, że nie dałoby się wtedy wbić w to pierwsze oczko. Przerabiam tak, jak już pokazałam. Tak będą wyglądać wszystkie moje parzyste rzędy. 2., 4., 6. Kiedy dobiegam w parzystym rzędzie do końca, normalnie schodziłabym w dół, ale mój środek, mój początek jest tutaj, w tym miejscu, czyli tu na szczycie. Teraz tym samym sposobem przerabiam, łączę się tu z dołem i przerabiam 7 ścisłych oczek w górę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zmieniam też teraz kolor, gdyż będę w lewą stronę przerabiać ciemnym szarym.
Żeby nie ciąć, po prostu przeciągam nitkę, sprawdzając naprężenie i przerabiam 8 oczko na szczycie. Drugim kolorem będę teraz przerabiać 3. rząd w lewo. Jeżeli przerabiam w lewo rąby, to łączę lewą krawędź z poprzednim rzędem. Nabieram oczka. Jedno mam, 2, 3. Również wbijam się w zewnętrzną nitkę, by mieć krawędzie kończące rąby. Mam w tej chwili 7 nabranych i tu w tym momencie, kiedy schodzę na dół, nabieram z tylnej nitki. Zazwyczaj ona jest też w innym kolorze. To jest pierwsza nitka tu z tyłu, jako 8. Dzięki temu nie mam tutaj otworu, który by mi się tworzył. I na powrocie przerabiam 8 oczek. Mam pierwszy rząd. Nie przerabiam łańcuszkiem, tylko traktuję jako brzegowe i nabieram drugie, 3, 4, 5, 6, 7, 8 również 2 nitki, zostawiając spod spodu, tu może nie widać, 3, wbijam się, przeciągam przez tą jasną, przez obydwie i to jest moje 8 oczko. Teraz dopiero przerabiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na powrocie. I ponownie mam oczko brzegowe jako pierwsze, nieprzerobione, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 ponownie. Wkuwam się w 2 końcowe plus następną nitkę z poprzedniego rąbu i przewlekam przez obydwie. I na powrocie 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Przerabiam w ten sposób 7 rzędów. Mam w tej chwili przerobione 2, 3, 4, 5, 6 i 7 ten z dziurkami. Oczywiście schodzę teraz w dół oczkami ścisłymi. Też nie przerabiam, tylko w taki sam sposób jak nabierałam. Przerabiam oczka ścisłe 7 razy. Ostatnie przewlekam przez 2, czyli tu mam jedno, tu mam już wkłute się w 2 i wbijam się w tylnią nitkę łańcuszka i przewlekam raz, przewlekam przez te 2 i przewlekam przez tą jedną. W tej chwili mam do nabrania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 z tyłu i 8 tutaj. I robię w taki sposób cały rząd. Czyli mam raz już przewleczone, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 tu w tą jasną nitkę. Jestem w tej chwili już przy początku. W sumie nawet początek mogę sobie zaznaczyć znacznikiem, by wiedzieć, w którym miejscu się znajduje, powiedzmy w taki sposób. I teraz, żeby dojść do początku, muszę zjechać na dół. Więc tak jak to robię w każdym rąbie,
oczkami ścisłymi schodzę na dół, łączę tutaj miejsce, żeby nie tworzyć otworu i zmieniam nitkę. Znacznik sobie zostawiam, a zmieniam nitkę na teraz. Będę przerabiać w prawą stronę. To będzie mój 4. rząd, więc teraz nabieram oczka na rąbie z lewej strony. Jeżeli nie mam pewności, to oczywiście sprawdzam sobie, gdzie mam się wbić. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oczek mam zrobić, bo to jest 8. Czyli zaczynam od tego. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I przerabiam na powrocie 8 oczek. Dokładnie powtarzam to samo, co robiłam jasną nitką w rzędzie drugim. Ten akurat udziergany kawałek służy mi tylko do instruktażu, bo myślę, że dużo lepiej widać wzór na tych 2 kolorach. Na swetrze używam jednej nitki i robię nią na okrągło wszystkie rzędy, aż do rzędu 18 będzie on skierowany na prawo i to też jest miejsce, gdzie będą moje pachy. Tu odkładam korpus i zaczynam robić osobno rękawy. Rękaw nabieram 36 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 35, 36. Teraz nie łączę jeszcze, a robię na powrocie. W tej chwili moje rąby będą miały po 6. Ze względu na to, że będę chciała, żeby mi się rękaw rozszerzał. Zaczynam od nabierania. Pierwsze przerabiam, drugie wkuwam, mam 2 i na powrocie 2. Raz i 2. Więc to jest moje pierwsze, drugie wbite w poprzek oczka i trzecie opuszczam jedno oczko łańcuszka i wbijam się w następne i przewlekam. Robię 3. Raz, 2, 3. Tu miałam opuszczone, więc teraz się wbiję w następne oczko. Następny rząd. Pierwsze, drugie, trzecie i następne oczko łańcuszka, 4. Raz, 2, 3, 4. Drugie, trzecie, 4. Teraz opuszczam. I 5 w oczko łańcuszka i na powrocie. Raz, 2, 3, 4, 5. I jeszcze jeden rząd. Raz, 2, 3, 4, 5. W tej chwili opuszczam i w 6. I na powrocie 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. W tej chwili mam już połowę rąbu, czyli mój trójkąt i przerabiam w dół oczkami ścisłymi. Raz, 2, 3, 4 i 5. 5 oczek ścisłych. Tu przy robieniu rąbów na szerokość 6 rzędy będę liczyć i będzie ich 5. Oczek ścisłych w dół też będzie 5, ale mówię, że robię rąb 6 na 6. I ponownie następny rąb. To już mam.
Tu miałam przerwę, więc tu wbijam się w następne i mam 2 na powrocie. Raz i 2. Ponownie. Raz, 2, przerwa i trzecie. Raz, 2, 3 na powrocie. Ponownie. Raz, 2, 3, czwarte w łańcuszek i na powrocie 4. W taki sposób przerobię do końca tego łańcuszka, który mam zrobiony. Mam przerobione 5 trójkątów i w tej chwili przechodzę w dół oczkami ścisłymi. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 dolne i łączę razem. Teraz zacznę robić prawą stronę. Nabieram teraz włącznie z tym oczkiem pierwszym 6 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5 i to będzie 6. Raz, 2, 3, 4, 5. Jeżeli 6. Mówię, że robię kwadraciki 6 na 6, czyli na powrocie zawsze jest 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tak samo jak wcześniej. Tu przeciągam, łącząc z tym trójkątem. Robię tak jak wcześniej, tyle że tych oczek mam teraz 6. 3, 4, 5 i 6 przez 2 nitki, a od dołu zostawiam trzecią. I na powrocie raz, 2, 3, 4, 5, 6 i to 6 oczywiście łączę w tylnią nitkę i przeciągam. Tak jak tu widać, mam 5 rzędów. Pierwszy spleciony, raz, 2, 3, 4 i ten z dziurkami to jest mój 5. W tej chwili odwracam i przerabiam raz, 2, 3, 4 i 5 nitkę z rzędu poniżej. Przerabiam tak 3 rzędy. Teraz mam 4. rząd na prawo i będę teraz przerabiać po 6 oczek, ale po 7 rzędów, dodając oczka. Tu sobie jeszcze zrobię pierwsze, zeszłam na dół i teraz na prawo. Jest pierwsze, drugą nitkę nabieram 2, 3, 4, 5, 6 i na powrocie przerabiam 6. Dwa, 3, 4, 5 i 2, 6. Dodatkowo przerabiam jeszcze rząd 6. 3, 4, 5, 6. Przeciągam. Raz, 2, 3, 4, 5. Teraz 6. I przerabiam w dół. Raz, 2, 3, 4. Pamiętając tu nie w jedną, żeby nie było za dużego otworu, tylko w 2.
i 1. W taki sposób i przerabiam dalej cały rząd w koło. Rząd 5 przerabiam na lewo, czyli podchodzę do góry oczkami ścisłymi najpierw. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oczko łańcuszka i w tej chwili już będę robić rąby 7 na 7, czyli 7 rzędów i 7 oczek, więc nabieram raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 oczek i przerabiam na powrocie 7. I tak przerabiam do rzędu 12 włącznie. W rzędzie 13 zacznę znowu rozszerzenia. Pamiętając, że ja określając rąby 7 na 7 mówię o przeliczeniu 6 rzędów w górę i oczka ścisłe to też jest tylko 6, a zawsze na powrocie przerabiam 7 oczek i stąd się bierze to określenie. Rękaw, rząd 13. W tej chwili powiększam kwadracik do 8 oczek. Mam pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste i 7 oczko nabiorę sobie z nitki z tyłu. Przerabiam dalej analogicznie 7 oczek, 8 rzędów. I w tej chwili już przerabiam kwadraciki 8 na 8, czyli tu nabieram w sumie 8 nitek, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i przerabiam na prawo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oczek, łącząc z tym rąbem i przerabiam na wysokość w sumie, licząc później 7 rzędów. Tak przerabiam dalej rękaw aż do wysokości pachy, gdzie będę łączyła z korpusem swetra. Dołączanie rękawów do korpusu swetra. Na wysokość mam przerobione 18 rąbów, czyli rzędów, tak w korpusie, jak i w rękawie. W tej chwili korpus dzielę na połowę. Tu, gdzie mam środek, to będzie mój przód. Zaznaczam sobie środek. Mam w sumie 14 rąbów, więc jest 7. 2, 4, 6, 7. Jest środkowy. Patrzę po nitkach z tyłu, jak jest dołączany i zaznaczam sobie środek przodu, gdyż tutaj już w następnym rzędzie zacznę robić dekolt. Dekolt zaczynam, kiedy mam parzystą liczbę rąbów. To za chwilę pokażę. W tej chwili jeszcze miejsce, gdzie dołączam rękawy, będzie łączone w ten sposób. Tu mam początek rękawa, więc ten rąb z tym narożnym i z tyłu drugi rąb. W ten sposób przerobię tutaj, łącząc razem te części.
Mogę zrobić to już w tej chwili. Gdyż później tylko będę obrabiać w koło, a na bieżąco łączyć tu w linii na ukos te elementy. Łączę sobie najpierw w jedną stronę, by nie ciąć nitki po prostu. Łączę oczkami ścisłymi. Kończąc na szczycie rąbu, wracam w tej chwili oczkiem ścisłym z powrotem do środka. I łączę drugi rąb w drugą stronę. Dbając o to, by przy łączeniu nie tworzyły mi się jakieś większe otwory. I jestem na szczycie rąbu. Tu sobie oczko wyciągam większe, żeby mi nie uciekło. Tak wygląda łączenie od dołu mojego rękawa. To samo zrobię z drugiej strony. Przyłączając w jedną stronę i zawracając oczkami ścisłymi, by przyłączyć drugi rąb. Mam obydwie strony przyłączone. Moja linia łączenia rękawa z tyłu i z przodu będzie szła ukosem według linii rąbu. Każdą następną w tym miejscu utworzony rąb będę łączyć też na takiej zasadzie. Tutaj natomiast w następnym rzędzie utworzę dekolt, czyli zacznę robić w tą stronę z powrotem, ale robiąc tutaj przerwę. Zaczynam teraz robić w lewą stronę, gdyż ostatni rząd był nachylony w prawą. Robiąc teraz w lewą stronę, muszę wspiąć się na szczyt, czyli na początek, by nabrać oczka nachylone. W tym celu odwracam na lewą stronę i oczkami ścisłymi przerabiam 7 razy. Jeżeli robię tą samą nitką cieniowaną przez cały czas, to kontynuuję tą nitkę. Jeżeli robię dwukolorowe i zmieniam rzędy, to przekładam teraz drugą nitkę i przerabiam tradycyjnie rąby z nachyleniem w lewo i łączeniem na lewej krawędzi. Dochodząc do miejsca, gdzie mam łączenie na rękawie, mam 2 rąby, które zrobiły mi się w prostokąt, ale traktuję je dalej jako rąb. Więc
kiedy jestem na środku, dalej przerabiam dokładnie w taki sam sposób, jakbym dołączała następny rąb do krawędzi lewej. Schodzę na dół oczkami ścisłymi i nabieram oczka na krawędzi. Wygląda to w ten sposób. Mogę zszywać te dwa rąby lub opcja, jeżeli nie chcę zszywać, mogę robić troszeczkę inaczej. Teraz normalnym trybem, łącząc z krawędzią po lewej stronie, a chcąc przyłączyć na szwie również zrobiony przed chwilą rąb, mogę go łączyć z obydwu stron. Robię to tak. Nabieram tradycyjnie w sumie 8, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 i 8 z tylnej nitki. Przerabiam na powrocie 8, łączę zamiast zszywania po prawej stronie, nabieram 8, 4, 5, 6, 7 i w 8, tak jakbym robiła to normalnie, łączę i z tym rąbem przerabiam na powrocie 8, łącząc prawy rąb, 2, 3 i łącząc lewy rąb 8. I powtarzam, aż uzyskam odpowiednią wysokość. Tak wygląda łączenie z obydwu stron bez zszywania, a kontynuowanie łączenia rękawa. Tutaj przerabiam normalnie, schodzę w dół krawędzi oczkami ścisłymi i nabieram oczka na następnej krawędzi. Dalej przerabiam, łącząc oczywiście tylko rąb z lewej strony. Sytuacja z łączeniem rąbu po obydwu krawędziach jest tylko wtedy, gdy robię tą redukcję na łączeniu rękawa z korpusem. Przerobiłam cały okrąg i doszłam do momentu, gdzie jest środek i chcę robić teraz dekolt. Od krawędzi do krawędzi rękawa mam w tej chwili, nie licząc tych, które są tu prostokąty do złączenia, mam 4 rąby. Teraz po środku tych 4 rąbów robię tutaj dekolt w kształcie literki V. Nie schodzę w tej chwili w dół rąbu, tylko tu, gdzie jestem, zacznę przerabiać prawą stronę tradycyjnie, łącząc teraz prawe ranty rąbu. Ja sobie zmieniam kolor i będę teraz przerabiać jeden rząd jasnym, jeden rząd ciemnym. Przy dekolcie, by
te nitki, które przechodzę, nie plątały mi się, będę je po prostu odcinać i maskować od nowa, zaczynając w rzędzie. Przerabiam. Schodzę teraz w dół, ale z drugiej strony, przerabiając oczka ścisłe. Przerabiam tradycyjnie dalej. Podobną sytuację przy łączeniu mam w momencie, kiedy robię w prawą stronę. To jest ten szef na łączeniu rękawa. W tym miejscu, który cały czas mi idzie na ukos w stronę szyi. I teraz łącząc ten rąb z tym, z którym zrobię, również będę łączyła i tą krawędź, i tą krawędź. Stworzy mi się wtedy takie same łączenie, jak robiłam poprzednio, gdy robiłam w lewą stronę. Mam połączone 2, 4, 6, 7 i przechodzę dalej do krawędzi. Oczkami ścisłymi schodzę w dół. I już teraz tradycyjnie przerabiam rąb, łącząc tylko z prawą stroną. Na przodzie zostawiam po 3 rąby na wysokość wykroju. Zawracając, zrobiłam już pierwszy rąb na powrocie. Robię teraz tylko tył. To jest ten pierwszy rąb. Łączenie na rękawie przerabiam dalej, czyli tu będzie następny rąb, który będę łączyć na 2 strony. Tu przerobię jeden. Tu ponownie będą 2 złączone rąby, czyli będę dokładnie w tym miejscu i zrobię tylko jeden rąb tu na szczycie, który będzie się zakończał w tym miejscu, czyli będę miała ponownie 3 rąby z przodu. Mój wzór w tej chwili jest odtąd dotąd. Po zrobieniu jestem w tej chwili w tym miejscu, ale zostało mi do zrobienia tak naprawdę zakończenie tyłu. Tym zakończeniem będą 2 półrąby, które w tej chwili zacznę w tym miejscu. Wracam oczkiem ścisłym do tego rąbu. Nabieram oczka w dół. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Przerabiam na powrocie, z tym, że gdy mam 2 ostatnie oczka, to przerabiam je razem. Ponownie nabieram, tym razem 7. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, łączone od razu z brzegiem lewym i wracam. Raz, 2, 3, 4, 5 i szóste
robię razem. 2. Nabieram pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste łączę i przerabiam. Raz, dwa, trzy, cztery i piąte łączę 2. Nabieram drugie, trzecie, czwarte, piąte przyłączam i przerabiam. Raz, dwa, trzy i czwarte razem 2. Drugie, trzecie, czwarte łączę i przerabiam. Raz, dwa i trzecie razem 2. Nabieram. Raz, dwa, trzy i przerabiam. Jedno i drugie 2 łączę. Nabieram. Drugie łączone i przerabiam je razem. Na szczycie dodatkowo przerabiam jedno. Mam zakończony pierwszy rąb i teraz jeszcze drugi. Dokładnie tak samo. I tak wygląda zakończenie na karku mojej robótki. Obcinam i maskuję wszelkie nitki odstające. Dodatkowo szydełkiem mogę obrobić dekolt. Sweter określiłabym na rozmiar L. I to tyle na dzisiaj. Zachęcam do subskrypcji, komentowania i wstawiania kciuków w górę. Dziękuję, że tu ze mną jesteś i zapraszam po więcej.